Musiałem przerwać, pogadać z opiekunem wody, z Bogdanem. Jeździ tu codziennie, właśnie z nim częsty kontakt w sprawach organizacyjnych i tak dalej. No i wracając do tematu, te trzy piękne, duże ryby wyjeżdżają z takiej obranej, przemyślanej taktyki. Byłem przeszczęśliwy wtedy. To wtedy jak gdyby przekonałem się, że jest szansa w miejscu, o którym się mówi, że no, nie łapie się tych dużych ryb, aczkolwiek byli tacy, którzy łapali, no nie każdemu się po prostu udaje, nie zawsze każdy wie, co tam, że tak powiem, na danym stanowisku ma zrobić, bo zależności tu na stanowiskach są bardzo duże, ale w końcu udaje mi się doprowadzić do końca, pomimo jakichś tam zwątpień i chęci też już zmiany stanowiska, bo 3 doby bez pika to też tak no, nie nastraja dobrze. Udaje się zakończyć tą sprawę. Udowodniłem sobie, że to jest możliwe, że taka taktyka przynosi rezultaty. No, nie często łapie się 3 ryby 25 plus na jakimś tam wyjeździe, nawet na takiej wodzie jak ta, więc no bardzo to cieszyło. Bardzo to cieszyło i oczywiście powtarzam jeszcze raz, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważna zależność. Musi być taka woda jak ta, musi być dużo ryby. Tam, gdzie jest mało ryby, taka taktyka się w życiu nie sprawdzi, bo to zupełnie inaczej funkcjonuje. Tu chodzi o konkurencję pokarmową, pływanie, migracja w stadzie i tak dalej, i tak dalej. Także no, przekonałem się, że jest to możliwe i satysfakcji było mnóstwo. Co do zależności na tej wodzie, jest tu kilka również innych spraw. Mówimy tu o pływaniu. Jest tu co najmniej kilka stad karpi, które pływa dookoła. Szczególnie latem fajnie można to zauważyć, kiedy ryba się spławia. Widać ewidentnie, którędy ryba płynie, spławiając się, którędy się przemieszcza, którędy jest takie fajne miejsce ołtarz. To tak jakbyś stał za ołtarzem i obserwował to, co się w kościele dzieje. A tu kościołem jest całe jezioro. Widać jak na dłoni. Siedzisz sobie, jak chcesz przesiedzieć nockę, zaobserwujesz wszystko. Wystarczy tylko trzeba chcieć i pomyśleć. Widzisz, którędy ryba wpływa. Czasem płynie środkiem. Zatrzymuje się na końcu na trochę czasu i wraca z powrotem bokami. A czasem odwrotnie. Czasem płynie, startując od wyspy, płynie do brzegiem, jak gdyby, wzdłuż swoich stołówek i wraca środkiem z pławami. To jest niesamowite, jakie przynosi to, jak sobie zaobserwujesz, jakie stwarza to widowisko dla karpiarza. Fajna sprawa. Inne z kolei opływają wyspę. W ogóle jest taka tendencja tutaj również. Oczywiście ryby pływają, migrują dookoła wody, w zależności od temperatury, od różnych sytuacji, od schłodzenia wody, no jest tego mnóstwo. Natomiast są ryby, które pomimo tego, że pływają gdzieś tam, na pewno pływają, łapane są jak gdyby w miejscach, w których można by tak powiedzieć, że mieszkają. To jest tutaj zauważone na tej wodzie, tak jak no mówi się, że karpie mają swoje ścieżki, wszyscy o tym wiedzą i tak dalej, ale są ryby, które są łapane na danych stanowiskach, w obrębie 2-3 stanowisk maksymalnie i nie złapiesz tej ryby w innym miejscu. A skąd wiemy o takich sytuacjach? Niektóre ryby, tu mnóstwo ryb ma swoje imiona, ryby są rozpoznawane, łapane są w danym miejscu. Samemu mi się udało złapać na przykład po drugiej stronie rybę, która nazywa się Number One. Ta piękna, pełnołuska ryba, która łapana jest ewidentnie w ramach jednego stanowiska, góra 2. Ona nigdzie więcej nie jest łapana. Tak samo miałem sytuację z moją największą rybą, którą tutaj dostałem swego czasu. Mamba, nazwana przez mojego przyjaciela Truliego. Notabene ryba, która dobre 13-14 lat temu ważyła 12 kg. W tej chwili ma 37-38 kg. To jest niesamowite.
to pokazuje, ile towaru tak naprawdę wchodzi do wody i jak ta ryba przyrasta z biegiem czasu. I ona też łapana jest głównie wokół wyspy, właśnie plato, plaża, tutaj te regiony. Już na Kosinę raczej się, z tego co wiem, to jeszcze nie słyszałem, żeby się dostawała, ale to są właśnie, to są 2-3 góra stanowiska, gdzie ta ryba jest łapana. Nie złapiesz jej w innej części jeziora, to jest trochę, może wydawać się dziwne. Oczywiście są jakieś tam wyjątki od reguły, bez przesadyzmu, ale potwierdzają się te sprawy tak właśnie, tak jakby mieszkała, tak jak wiecie, szczupak na przykład ma swoje gdzieś tam swoje terytorium do żerowania, tak i karpie ewidentnie zauważa się na tej wodzie, że tak właśnie mają. Fajnie, bo to są takie fajne rzeczy, które można wnioski wyciągać, będąc, przyjeżdżając, obserwując i zdobywając jakoś to doświadczenie. Chłopacy nadal łapią na plato. Kolejny przykład, na plato. Taki Niemiec siedział poprzedni tydzień, nałapał ładnych kilka ryb, po czym skończył mu się czas przebywania na tym stanowisku. Poszedł stanowisko obok, bo również było wolne akurat. Usiadł i do dzisiaj nie ma brania. Przez kolejny tydzień nie złapał żadnej ryby. A jest raptem 20 metrów, 15 metrów od stanowiska, w którym łapał ryby. Łapał piękne ryby. Czyli kolejne zależności. Wydawałoby się, że stanowisko obok stanowiska w jednym pasie nie sprawdza się sprawa. Łapie na inne przynęty? Łapie z inną taktyką? Na pewno nie. Po prostu nie łapie. Ryba ewidentnie gdzieś stoi do danego momentu. Tam akurat są takie dwie małe wzniesienia na dole. Stoi na dnie i tylko w tej części, a nie jesienią, o tej porze wiosną nie opływa jeszcze wyspy dookoła. Stąd to się bierze, do niego nie dociera. Po prostu nie dociera. Stanowisko w danej porze roku ma tutaj decydujące znaczenie. Decydujące. Kolejna zależność. Ale nic nie przebije zależności na tej wodzie. Mówię tu o wiośnie i o jesieni. Poziomu wody. Nic nie przebije tej zależności, dlatego że w zależności od tego, czy ta woda jest wyższa, czy jest niższa, czy opada, czy wzrasta, czy podnosi się, od tego uzależnione jest żerowanie na tej wodzie karpi. Ryba w pewnych momentach po prostu głupieje, staje i dopóki nie zaczną się jak gdyby nowe zjawiska uruchamiać, przestaje żerować. I to jest tutaj największa na tej wodzie zależność. Nie ma tutaj wody, to nie jest woda przepływowa, gdzie wpływa jakąś rzeczką, wypływa jakąś rzeczką, ale tu wzdłuż południowego brzegu jest rzeczka, płynie rzeka i ewidentnie tędy pod gruntowymi źródłami dostaje się woda do tego zbiornika, wybijają źródła i woda się ewidentnie podnosi. Ma to związek oczywiście z opadami, czy teraz na wiosnę po zimie, jeszcze mamy zimę tak na dobrą sprawę, ze śniegiem, który gdzieś tam topnieje i schodzi. Nawet słyszałem o takich zależnościach, jakby to miało jeszcze jakiś związek, chcę to sprawdzić w przyszłości, dowiedzieć się dokładnie, z elektrownią na terenie Słowenii. Ma to jakieś podobno powiązanie. Przyjdzie czas, zajmę się tym tematem. Natomiast no, ta woda góra, dół. Latem się tego nie spotyka raczej, bo woda ma odpowiednio niższy stan i wtedy jakiegoś większego problemu nie ma, ale wiosna, jesień decyduje o tym, czy połapiesz ryby, czy też nie. Taka jest prawda. Kończy się ta zasiadka.
niespecjalnie ryba współpracuje na innych stanowiskach. Siedział tu kolega, Chorwat też z mojej lewej strony, siedział też przez tydzień czasu i przez ten tydzień czasu nie złapał żadnej ryby. Natomiast siedział 2 tygodnie wcześniej po drugiej stronie i przez tydzień czasu połapał przepiękne ryby. Także no tak to się układa, nie zawsze masz to szczęście, musisz się znaleźć w odpowiednim momencie, w odpowiednich warunkach, na odpowiednim stanowisku, no i wtedy możesz połapać. Ale najważniejsze, że człowiek otwiera sezon, super, nad wodą, w Poznaniu. Ruch tu dzisiaj jak w Paryżu na wsi. No ale jest weekend. Na plato to się wręcz wycieczki tutaj odbywają Chorwatów. Dzisiaj jest w miarę troszeczkę słoneczka, chociaż nie jest ciepło, ale wczoraj padał deszcz. Przeliczyłem się troszeczkę z tym stanowiskiem. Obserwowałem dobrze pogodę, ale jak to na wiosnę miało być ciepło, miało być cieplej, dużo cieplej. Akurat tutaj, na tym stanowisku ma to bardzo duże znaczenie. No niestety pogoda jak to na wiosnę potrafi się zmienić w mgnieniu oka. No trudno, no. Tak to się czasem zdarza. Kaczki podjadają moją resztę zanęty. Chłopakom, którzy będą chcieli kiedyś tu przyjechać, nie jest prawdą jest, że nie jest łatwo tu się dostać. Tutaj naprawdę przyjeżdża cała Europa tak naprawdę i nie jest tajemnicą, że no, są problemy z tymi miejscami, ale jak już ktoś tu się dostanie, bardzo ważny temat, który się teraz pojawił, to jest sprawa rejestracji aplikacji. Oprócz tego, że kupujesz zezwolenie, etc., musisz mieć aplikację na telefon i musisz się, jak zaczynasz, to są nowe przepisy w Chorwacji, łapać. Jeżeli się nie mylę, to dotyczy do całej Chorwacji, wszystkich zbiorników państwowych. Musisz się zarejestrować w tej aplikacji z numerem dowodu, z numerem zezwolenia i w momencie, kiedy wyjeżdżasz, kończysz, musisz się wyrejestrować. To jest bardzo ważny temat, o tyle, że to jest dopiero początek, więc może gdzieś tam z jakąś tolerancją do tego podchodzą, ale mówią tu Chorwaci, że niedopilnowanie tego tematu kończy się karą rzędu 2000 euro. Więc sorry, zwracam na to uwagę, jeżeli ktoś gdzieś tam kiedyś przyjedzie. Ważne jest, żeby o tym pamiętać. No fajnie. Pogadaliśmy, mam nadzieję, że ktoś wyciągnie dla siebie jakieś wnioski z tej takiej rozmowy. Nie tylko ważne jest nad wodą myśleć, myślę. Obojętnie jakby nie było, myśleć.